Cześć. Dzisiaj przyjrzymy się historii, która w ostatnich tygodniach dosłownie rozgrzała internet. Chodzi o plotkę, która połączyła dwie, wydawałoby się, zupełnie odległe sprawy. Jeffrey'a Epsteina i stworzenie Bitcoina. No właśnie, przejdźmy od razu do rzeczy. Po sieci krąży to jedno dość szokujące pytanie, czy to w ogóle możliwe, żeby Jeffrey Epstein był tajemniczym twórcą Bitcoina? I żeby była jasność, to nie jest jakaś niszowa teoria spiskowa. To twierdzenie zyskało naprawdę ogromny rozgłos. Dlatego właśnie musimy oddzielić fakty od fikcji. Żeby pokazać, o jakiej skali mówimy, jeden tylko post na platformie X, w którym padła ta teza, zdobył prawie 5 milionów wyświetleń. To idealnie pokazuje, jak błyskawicznie takie sensacje potrafią się dziś rozprzestrzeniać. Zanim jednak pójdziemy dalej, szybkie przypomnienie, żeby wszyscy byli na tej samej stronie. Satoshi Nakamoto to pseudonim, za którym ukrywa się twórca, a może nawet grupa twórców Bitcoina? Kim jest Satoshi, tego nie wie nikt. To jedna z największych zagadek świata technologii, co oczywiście sprawia, że każda plotka na ten temat jest tak niesamowicie chwytliwa. No dobrze, a oto rzekomy dowód w sprawie, który stał się paliwem dla całej tej historii. To cytat z maila, którego Epstein miał rzekomo wysłać do Ghislaine Maxwell. Kluczowe jest to zdanie: pseudonim Satoshi działa idealnie. To był sam rdzeń tej wirusowej teorii. Okej, i tutaj następuje kluczowy zwrot akcji, bo trzeba to powiedzieć jasno i wyraźnie. Ten główny dowód jest po prostu fałszywy. Cały ten e-mail to zwykła podróbka. Skąd ta pewność? Cóż, są co najmniej 3 bardzo konkretne powody. Po pierwsze, sam zrzut ekranu maila ma błędy wizualne. Po drugie, te kluczowe, chwytliwe frazy jak mała, cyfrowa kopalnia złota po prostu nie istnieją w żadnych oficjalnych dokumentach. I wreszcie po trzecie, adres e-mail jest fałszywy, nie zgadza się z tymi, których Epstein faktycznie używał. Zobaczmy, jak to wygląda w praktyce, bo ta tabela świetnie to pokazuje. Szukamy w oficjalnych dokumentach słowa Satoshi. Znajdujemy 24 wzmianki, owszem, ale żadna z nich nie ma nic wspólnego z tym wirusowym mailem. Szukamy frazy mała cyfrowa kopalnia złota, 0 wyników. Sprawdzamy ten rzekomy adres mailowy, znowu 0 wyników. Dowody są tu po prostu miażdżące. A więc wniosek jest jeden i jest bardzo prosty. W ujawnionych dokumentach nie ma absolutnie żadnego dowodu, który łączyłby Jeffrey'a Epsteina ze stworzeniem Bitcoina. Koniec, kropka. Ta cała historia jest po prostu zmyślona. Ale to wcale nie jest koniec naszej opowieści. Bo skoro obaliliśmy już mit, to pora na fakty. Zobaczmy, co tak naprawdę ujawniają dokumenty, jeśli chodzi o prawdziwe, udokumentowane powiązania Epsteina ze światem technologii. I tu robi się ciekawie, bo okazuje się, że sieć kontaktów Epsteina w Dolinie Krzemowej była o wiele szersza i o wiele głębsza, niż komukolwiek się do tej pory wydawało. I to już nie jest plotka, to są fakty prosto z dokumentów. O jak potężnej sieci mówimy? No cóż, dokumenty pokazują regularny kontakt z co najmniej 20 najważniejszymi inwestorami i szefami firm technologicznych. To dziesiątki maili wymienionych na przykład z Peterem Thielem, współzałożycielem PayPala. To także kontakty z Joey Ito, który był wtedy dyrektorem słynnego MIT Media Lab, czyli miejsca, gdzie prowadzono jedne z pierwszych badań nad kryptowalutami. I tu nie chodziło tylko o rozmowy i maile. Za tym szły realne pieniądze. Mówimy o grubych milionach. Na przykład Epstein zainwestował $40 milionów w jeden z funduszy zarządzanych właśnie przez Petera Thiela. I to wszystko prowadzi nas do ostatniego punktu. Do wyjaśnienia, jaka była jego prawdziwa rola w świecie krypto. Rola, która, jak się okazuje, mocno kontrastuje z tą wirusową plotką. Bo prawda jest o wiele bardziej złożona. Choć na pewno nie stworzył Bitcoina, Epstein był bez wątpienia bardzo znaczącym inwestorem w całym ekosystemie krypto. Jego rola to nie rola twórcy, ale finansisty. W co dokładnie inwestował? Dokumenty pokazują, że miliony dolarów wpompował w firmy, które są dziś gigantami. Mówimy tu o takich nazwach jak giełda Coinbase czy fundusz Blockchain Capital. To pokazuje jego realne, finansowe wpływy w całym tym sektorze. I tak dochodzimy do samego końca. Plotka o tym, że Epstein to Satoshi Nakamoto, okazała się kompletną bzdurą. Ale czy ta prawda, którą odkryliśmy, jego głębokie, udokumentowane powiązania finansowe z kluczowymi graczami z Doliny Krzemowej i świata krypto, czy ona ostatecznie nie jest o wiele bardziej znacząca? To pytanie zostawiam już otwarte.